Bo ta pauza jest po prostu w właściwym miejscu, ona się znajduje. Mhm. Tak, ona świadczy o głębokim namyśle, czyli o powadze zarówno mówiącego, jak i chwili, w której mówi. Dobrze, okej, będzie. Kiedy dzisiaj mówimy o Europie w takim współczesnym, popularnym europejskim dyskursie, to uwaga skupiona jest przede wszystkim na procesie jednoczenia się kontynentu. Zajmuje nas przede wszystkim to, w jakim stopniu tworzymy jedność i czy stanowimy tę jedność i ile jeszcze brakuje, żeby całkowicie się zjednoczyć. Moim zdaniem nie mniej ważne, może nawet i ważniejsze są jednak podziały, które przebiegają przez Europę, a więc jakby druga strona owego zagadnienia europejskiej jedności. I kiedy mówimy o takich głównych podziałach, które przebiegają przez kontynent europejski, to oczywiście w świadomości polskiej, czy szerzej ludzi, którzy żyją w Europie Środkowo-Wschodniej, przede wszystkim ten świat wyobraźni okupuje podział na wschód i na zachód. Jesteśmy i czujemy się zmuszeni określać i definiować siebie pomiędzy tymi dwoma polami, pomiędzy tymi dwoma punktami odniesienia. Jesteśmy albo raz bliżej, albo raz dalej zachodu, albo raz jesteśmy bliżej, albo dalej wschodu. Ten podział jest rzeczywiście ważny dla tożsamości europejskiej, przynajmniej od 300 lat. Ale oprócz tego podziału na wschód i zachód istnieje moim zdaniem podział znacznie głębszy i o wiele ważniejszy dla tożsamości europejskiej i w ogóle dla tego, czym Europa jest i w jaki sposób powstała. I to jest podział na północ i południe. Z tego podziału, a właściwie ze zderzenia północy z południem zrodziła się nasza Europa i ten podział moim zdaniem w dalszym ciągu wyznacza dynamikę funkcjonowania Europy. Ta linia demarkacyjna między północą i południem, która w sensie geograficznym mniej więcej pokrywa się z linią rzeki Ren i Dunaju, ona cały czas nas dzieli i łączy, począwszy od bardzo odległych czasów, nie wiem, bitwy w Lesie Teutoburskim i Arminiusza, poprzez Franków, Karola Wielkiego, który był jednocześnie królem Franków, ale także aspirował do tego, żeby być cesarzem całej zachodniej Europy, poprzez kolejnych cesarzy germańskich i ich roszczenia do przewodzenia światu zachodniemu, ten podział się przewija, ale także kolejne wydarzenia w historii świadczą o trwałości i żywotności tego podziału na północ i południe, kolejne renesansy, reformacja, wreszcie także Napoleon i jego spór z Aleksandrem I w XIX wieku w istocie jest w dalszym ciągu kontynuacją tego zasadniczego podziału, który przebiega przez kontynent europejski, podziału między północą i południem właśnie. I można powiedzieć, że do dzisiaj ten podział trwa, bo kiedy patrzymy na kryzys, w którym pogrąża się dzisiaj Unia Europejska, to główna linia podziału zdaje się również przebiegać właśnie pomiędzy północą i południem. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wbrew właśnie takiemu dominującemu przekonaniu w Polsce, że to, co nas określa, to jest Zachód i Wschód, a raczej wybór pomiędzy jednym i drugim, Polska tak naprawdę historycznie w moim znaczeniu, w moim rozumieniu i polskość w ogóle
wyrasta z podziału na północ i południe, z tego pradawnego, podstawowego podziału, jaki konstytuuje Europę. I wystarczy sięgnąć po klasyczne, stare teksty z historii Polski. Wystarczy sięgnąć chociażby po kronikę Galla Anonima, żeby dowiedzieć się, że Gal Anonim mówi o tym, że Polacy to jest lud należący do północnej Słowiańszczyzny. Albo sięgnijmy po inne dzieło polskiej historycznej literatury, do Wincentego Kadłubka i do jego kroniki. I tam dowiemy się, że na przykład Bolesław Krzywousty jest księciem północy, a nie księciem jakiegoś wschodu, a Płock, w którym znajduje się piękna katedra, jest Jerozolimą północy według Kadłubka. I wreszcie nawet w XVI wieku, kiedy weźmiemy takie klasyczne, podstawowe dzieło geograficzne Miechowity, to tam również autor definiuje sam siebie jako przedstawiciela narodu, ludu, który pochodzi z północy. Polska do pewnego czasu więc była cały czas w orbicie tego podstawowego, zasadniczego podziału między północą i południem, który konstytuował Europę i europejskość i który z całą pewnością można uznać za europejskie DNA. Potem rzeczywiście coś się zmienia. Zmienia się sytuacja gdzieś w wieku XVII wraz z oświeceniem, kiedy następuje w Europie odwrócenie kierunków. Kiedy w dużym stopniu ten podział na północ i południe zostaje unieważniony i wraz z oświeceniem przychodzi moda i pomysł istnienia Europy orientalnej, Europy wschodniej, która jest przeciwstawiana Europie zachodniej, tej oświeceniowej, tej rozumnej właśnie. I to odwrócenie wektorów, to odwrócenie kierunków zbiega się w XVIII wieku z głębokim kryzysem w Polsce, który doprowadza do rozbiorów i do zniknięcia państwa polskiego, do zniknięcia pierwszej Rzeczpospolitej. I w tym momencie właśnie za sprawą tego nowego podziału na zachód i wschód Polska zsuwa się na wschód. Przestaje być krajem północy, a staje się krajem wschodu i wówczas z dziką, nieukrywaną satysfakcją Fryderyk Wielki, król Prus, może nazywać Polaków Irokezami Europy. Ludem, który gdzieś tam jest poza zachodnią, właściwą cywilizacją. Można więc odnieść wrażenie, że Polska jest wielka, Polska jest świadoma swojej podmiotowości, swojej zasadniczej roli dla kultury i cywilizacji europejskiej przede wszystkim wtedy, kiedy jest w stanie wpisać się w ten podstawowy, pradawny podział między północą i południem. Spada w niebyt, staje się ofiarą i staje się przedmiotem zewnętrznych sił wtedy, kiedy zostaje umieszczona w podziale na wschód i zachód.